Our reflection for this evening is not just a preparation for our celebration of the sacrament of reconciliation. Nasza refleksja tego wieczoru jest nie tylko przygotowaniem do sakramentu pojednania. This is also an invitation for us to look again at one of our central ministries, the ministry of reconciliation. To jest również doskonała okazja, byśmy raz jeszcze spojrzeli na posługę, do której jesteśmy posłani, na posługę jednania z Bogiem. As a sinner, like the rest of humanity, every priest must be able to tell how good God is because God has forgiven me. Jako grzesznik, każdy kapłan, tak jak wszyscy inni ludzie, musi być w stanie powiedzieć, jak dobry i miłujący jest Bóg, skoro przebaczył właśnie mnie. Having received God's forgiveness, we are also ministers of God's forgiveness. In 2012, Pentecost Sunday, Pope Benedict XVI delivered these beautiful words. W niedzielę zesłania Ducha Świętego 2012 roku papież powiedział te piękne słowa. He said, evil can be overcome only by forgiveness. Papież powiedział wtedy, zło może być pokonane tylko i wyłącznie przez przebaczenie. Certainly it must be an effective forgiveness, but only the Lord can give us this forgiveness. Ale ten rodzaj przebaczenia może być otrzymany tylko jako dar od samego Boga. Tylko On może tym darem obdarować. A forgiveness that drives away evil not only with words, but truly destroys it. Miłosierdzie, które odpędza zło nie tylko przez słowo, ale istotą samej siebie. Forgiveness destroys evil. Miłosierdzie rzeczywiście eliminuje zło. And what a grace that we ordained ministers through the ministry of forgiveness and reconciliation participate in the destruction of evil. Cóż za łaska, że my, wyświęcone sługi Chrystusa, Boga, możemy uczestniczyć w tym procesie destrukcji zła. Following up on yesterday's or last night's presentation, which focused on personal relationship, I would like to pursue the same line of reflection. Niejako kontynuując moją myśl wczorajszego wieczoru o personalnych relacjach między osobami, chciałbym dziś iść tą samą drogą. In the Old Testament, Exodus 34, we hear this beautiful line, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness, forgiving iniquity, transgression and sin. W 34 rozdziale Księgi Wyjścia słyszymy te piękne słowa o Bogu, który jest otwarty na przebaczenie i tego miłosierdzia ciągle dokonuje. But if we look at the totality of the Old Testament, we see that the forgiving act of God is not purely a legal
judgmental action. Ale kiedy patrzymy w całości na cały Stary Testament, to widzimy, że Boże przebaczenie nie jest tylko aktem legalnej sprawiedliwości. It comes from a special relationship, person to person. Ona bierze się ze specjalnej relacji między jedną a drugą osobą. This is what we call graciousness, compassion, mercy. To jest właśnie to, co nazywamy miłosierdziem, współczuciem, przebaczeniem. There are many words in the Old Testament used to depict or to point to God's mercy and compassion. Stary Testament używa bardzo wielu słów, aby wyrazić, opisać Boże miłosierdzie, Boże współczucie, Boże przebaczenie. And one of them is rakam, which is related to rekem, womb, the womb of a mother. Jednym z nich jest słowo rakam, które odnosi się do łona matki. The compassion of God is related to a mother's womb where life began. Boże przebaczenie, Boże współczucie odnosi się do łona matki, gdzie życie się poczyna. The God who forgives is a God with an emotional attachment to God's children. Boże przebaczenie związane jest z emocjonalnym powiązaniem Boga z Jego dziećmi. This is even the maternal instinct of God. To jest macierzyński instynkt Boga. That's why we hear in Isaiah, can a mother forget her child? Even if a mother forgets her child, I will not forget you. Oto dlaczego Izajasz pyta, czy matka może zapomnieć o swoim niemowlęciu, a nawet jeśli ona zapomni, ja na pewno nie. I don't know here in Poland, but in our place and other English-speaking countries, they say, to forgive is to forget. Nie wiem, jak to jest w Polsce, w języku polskim, ale w Filipinach i w innych angielskojęzycznych krajach przebaczyć znaczy zapomnieć. But I don't think that is how God forgives. Ale nie sądzę, żeby to był sposób, w jaki Bóg przebacza. God forgives because God does not forget you are my child. Bóg przebacza, ponieważ nigdy nie zapomina, że Ty jesteś moim dzieckiem. Because God remembers that we came from His womb or her womb. Because of that for eternal remembrance, God is eternally compassionate. Ponieważ On pamięta, że pochodzimy z Jego łona, z jej łona, gdzie rodzi się to ojcowskie, matczyne przebaczenie. Forgiveness, therefore, on the part of God is God's fidelity to persons whom God will never consider as alien from Him. Boże przebaczenie bierze się z zaufania do osoby, o której nigdy nie pomyśli, że jest kimś obcym wobec Niego samego. My mother is 88 years old. Moja matka ma 88 lat. Whenever she sees me, she says, "Oh, my eldest son." Za każdym razem, kiedy widzi mnie, mówi: o, mój najstarszy syn. I said, "Mother, there is no other eldest son. I'm the only one." Mówię jej: mamo, nie ma innego najstarszego syna, ponieważ jestem tylko ja. You don't have to repeat it every time you see me. Nie musisz tego powtarzać za każdym razem, gdy mnie widzisz. But a mother will never forget.
ale matka nigdy nie zapomni. In a certain way, we don't leave the wombs of our mothers. W pewnym sensie my nigdy nie opuszczamy łona naszych matek. As far as a mother is concerned, we are always connected to her womb. To znaczy słowo matka, że jesteśmy zawsze związani z nią, z jej łonem. That's why there is this not so good expression in English, a face that only a mother could love. Dlatego nie ma dobrego sposobu wyrażenia tego w języku angielskim, aby przedstawić twarz matki, która prawdziwie kocha. Other people may criticize that face, but for a mother, that is a beautiful face. Wszyscy inni mogą krytykować tę twarz, ale dla matki jest to zawsze najpiękniejsza twarz. Why? Dlaczego? That's my child. Bo to jest moje dziecko. Forgiveness is not just about judging actions. Przebaczenie nie jest tylko oparte na osądzaniu. It is looking deeper than that. Is the person in front of me related to me? Ono sięga o wiele głębiej, odnosi się do osoby, która jest ze mną powiązana. Or have I cut my connection with that person? Jak długo nie przetnę tej relacji, która łączy mnie z tą osobą. This is the same image, similar image that we hear in the three parables in Luke 15. To podobny obraz, o którym słyszeliśmy, słuchając 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. It is the home, the house, which is like the womb of the family. To jest dom, tak jak łono rodziny. The lost sheep will be brought home. Zgubiona owca będzie z powrotem sprowadzona do domu. The lost coin got lost in the home. Bóg zgubił pieniążek w domu. That is quite mysterious. You could be in the home, yet not at home. To jest dość tajemnicze, że możesz być jednocześnie w domu, a zarazem nie w domu. And the prodigal son, the youngest son, left the home. Syn marnotrawny, młodszy syn, opuścił dom. And realized he needed a home. He needed to come to his father. I w końcu doszedł do wniosku, że potrzebuje domu, potrzebuje powrócić do domu ojca. But the eldest son, who was always in the home, Ale starszy syn, który zawsze pozostawał w domu, felt that he was a servant. I slaved for you, he said. nie mógł pogodzić się z tym, że był niewolnikiem, miał świadomość niewolnika w domu ojca. He was in the house, but never felt he was in his home. Był w domu jako budynku, ale nigdy nie poczuł, że jest wewnątrz rodzinnego domu. My dear brothers and sisters, the experience of reconciliation is a coming home, a coming back to the womb. Drodzy bracia i siostry, przebaczenie jest powrotem do domu, jest powrotem do matczynego łona. And it always ends with joy and feasting. I zawsze kończy się radością i celebrowaniem. The stories begin with a crisis.
a separation. Zaczyna się od kryzysu, od podziału, od izolacji. But all the stories ended with joy because the home has been found. Ale kończy się ogromną radością, że dom został odnaleziony. Or the lost one has come home. Albo że ten zagubiony powrócił do domu. When we look at the lost sheep from a business point of view, the shepherd is not a good businessman. Jeśli patrzymy na przypowieść o zagubionej owcy, to po ludzku sądząc, pasterz nie jest dobrym, logicznie działającym biznesmenem. You have 99 good, healthy sheep that you can sell and make profit from. Masz 99 dorodnych, zdrowych owiec, które możesz sprzedać i doskonale na tym zarobić. So why will you leave them to look for one that is lost? Dlaczego miałbyś je zostawić tylko po to, aby szukać tej jednej, która zginęła? And the lost sheep might be sick or wounded. A przecież może się zdarzyć, że ta jedna jest chora albo poraniona. So if we use my language yesterday, it is not profitable. Its market value is very low. Używając języka, którym posługiwałem się wczorajszego wieczoru, mówimy tu o wartości rynkowej, która nagle strasznie zmalała. And that's how we treat human beings. Wounded, shameful. Don't look for that person. I w taki niestety sposób patrzymy na innych ludzi, chorych, sponiewieranych. Intuicja mówi nam, nawet nie patrz na te osoby. But the shepherd will look for it. Ale prawdziwy pasterz zawsze będzie szukał właśnie tej. For what reason? Z jakiego powodu? Not because of profit or usefulness. Nie dla zysku czy dla użytku. The only reason is, it is mine. Jedynym powodem jest to, że to jest moja. It is my sheep. To jest moja owca. It may be wounded, it may be broken, but it is mine. Może być poraniona, połamana, ale jest moja. And it must come home. I musi wrócić do domu. If it cannot walk back home, I will carry it home. Jeśli nie jest w stanie sama powrócić do domu, to on zaniesie ją sam na swoich ramionach. You are mine. Jesteście moimi. Come home. Wróćcie do domu. Just like that coin that the woman looked for. Tak jak ta moneta, której szukała kobieta z Ewangelii. Maybe it was not worth much, Może nie była zbyt wiele warta, but it is mine. ale była jej. I have to find it. Muszę ją znaleźć. And what a shame if I lose it in my home. I co za strata, co za wstyd, jeśli zgubię ją w swoim domu. How many, for example, of our brother priests are in the house, in the list of the priests of the diocese, in the directory, but might be lost in the home? Iluż naszych współbraci kapłanów jest wewnątrz domu, budynku. Ich imiona i nazwiska są na listach, w elenchusach, w spisach, ale nie ma ich wewnątrz domu. And does anyone look for him?
Czy jest ktoś, kto ich szuka i Jego szuka? Or has he been declared as not part of the home? Czy ktoś ogłosił, powiedział o nim, że on nie stanowi części domu? The youngest son who squandered, who wasted the wealth of his father. Młodszy syn, który sprzeniewierzył, roztrwonił majątek swego ojca, could really be declared as a persona non grata. mógł być z powodzeniem nazwany persona non grata. And he knew that. I on tym doskonale wiedział. That's why he already prepared his script. I am not worthy to be called your son. Treat me as a slave. I dlatego przygotował sobie już wcześniej tą swoją wypowiedź. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Traktuj mnie jak niewolnika. He knew that by his action he had declared, I do not belong anymore to this home. On wiedział, że swoimi czynami zadeklarował, potwierdził, pokazał, że nie należy do tego domu. But the father thinks otherwise. Ale ojciec myśli w inny sposób. You are still my son. Jesteś nadal moim synem. You have done wrong, but you are mine. Czyniłeś zło, ale jesteś mój. If I were the father in the parable, Gdybym ja był ojcem z tej przypowieści, I would also run towards him również pobiegłbym w jego kierunku, in order to prevent him from entering the house. ale tylko po to, żeby nie pozwolić mu ponownie wejść do domu. Maybe I will say, what are you doing here? Może spytam go, co robisz tutaj? What happened to the money that I gave you? Co stało się z pieniędzmi, które ci dałem? Thank God I am not the father in the parable. Bogu dzięki, że to nie ja jestem ojcem z tej przypowieści. Otherwise, the story would have changed. W przeciwnym wypadku ta historia byłaby zupełnie inna. For the father, what was important was not the return of his money, property, but the return of his son. Ojciec nie był zainteresowany w tym, aby odzyskać pieniądze, posiadłość. Jego interesowało tylko to, aby odzyskać syna, The person. osobę. Unfortunately, the eldest son Niestety starszy syn did not want to come home. nie chciał przyjść do domu. He even said to the father, when your son who wasted everything came back, you had a party for him. Odważył się nawet powiedzieć, ten twój syn, który wszystko strwonił, powrócił, a ty przygotowałeś dla niego święto, przyjęcie. He could not call that man my brother. Nie był w stanie nazwać go swoim bratem. He called him your son. Nazwał go, to twój syn. Now live together, the two of you. Żyjcie sobie razem, ale we dwóch, beze mnie. Don't include me. Nie włączajcie mnie do tego. But the father said, your brother was lost and is found. Ale ojciec powiedział mu, twój brat zaginął, ale odnalazł się. Your brother was dead and is now alive. Twój brat był umarły, a teraz jest znowu żyjącym. We belong to each other. We are one home. Należymy nawzajem do siebie, jesteśmy jednym domem. This is what destroys evil. To jest właśnie to, co niszczy zło. Love is stronger than evil.
Miłość jest silniejsza niż zło. And that love of God that endures will conquer evil. I ta miłość trwa po to, żeby niszczyć zło. My dear brothers, it is good to come home, not to a place, but to the Father and to our family. Moi bracia, to bardzo dobrze móc powrócić do domu. Nie do budynku, ale do domu, do Ojca, do rodziny. It is not enough to remember and to enumerate wrongdoing. The deepest desire that we should have is to be with the Father. To nie jest najważniejsze, aby wypisać listę swoich złych uczynków. Najważniejsze jest, aby pragnąć być z Ojcem w domu. For us priests, this deep experience of coming back to the Father will help us welcome sinners who come to confession. Dla nas, kapłanów, to bardzo ważne, aby tym doświadczeniem przebywania w domu Ojca, by tym przyjętym z powrotem służyć potem tym wszystkim, którzy przychodzą do nas po miłosierdzie w konfesjonałach. We should be like Jesus in the letter to the Hebrews. Powinniśmy być jak Chrystus w liście do Hebrajczyków. He was tempted in every way that we are tempted, but did not sin. Był kuszony we wszystkie sposoby, w jakie my jesteśmy kuszeni, ale nie zgrzeszył. But because of what he suffered, he became a compassionate brother. Ale przez wszystkie cierpienia, przez które przeszedł, stał się współczującym bratem. And in his resurrection, he continues to intercede for us sinners. I przez swoje zmartwychwstanie kontynuuje swoje wstawianie się, orędownictwo za nami, grzesznikami. He is a brother, not a harsh judge. On jest bratem, a nie twardym, surowym sędzią. So when we welcome a penitent who is afraid, who is ashamed to come to confession, Kiedy spotykamy penitenta, który jest zawstydzony, zatrwożony przed przyjściem do konfesjonału, we should be the first ones to show the compassion of a fellow sinner. powinniśmy być pierwszymi, którzy okazują współczucie grzesznikowi takiemu samemu jak ja. Let us remember, as Archbishop said at the beginning, Jesus, the risen one, greeted his disciples, "Peace be with you." Pamiętajmy o tym, co powiedział nam arcybiskup w modlitwie rozpoczynającej, o tych pięknych słowach Chrystusa, który powitał swoich uczniów: niech pokój będzie z wami. But as he greeted them with peace, he showed them the wounds of his hand and his side. Ale kiedy witał ich pozdrowieniem pokoju, pokazywał swoje dłonie i swój bok zranionymi. The risen Lord continues to share our wounds. Zmartwychwstały Pan nadal dzieli razem z nami nasze rany. And we are invited by the risen Lord, the way he invited the disciples, especially Thomas, "Put your finger into my
wounds. Put your hand into the wound of my side. Chrystus zaprasza także nas, tak jak Tomasza i innych uczniów, ale szczególnie Tomasza. Włóż palec w moje rany, włóż łokieć do mego boku. Only after touching the wounds of Christ did Thomas say, my Lord and my God. Tylko dlatego, że Tomasz dotknął jego ran, mógł powiedzieć Pan mój i Bóg mój. Monsignor Thomas Halleck said, if we do not put our hands and fingers in the wounds of other people, we have no right to say, my Lord and my God. Ksiądz prałat Tomasz Halleck mówił, że jeśli nigdy nie dotknęliśmy ran naszych braci, nie możemy prawnie powiedzieć Pan mój i Bóg mój. Those are difficult words, but they bear a bit of truth. To są bardzo trudne słowa, ale zawierają w sobie prawdę. Sometimes we are afraid to look at the wounds of our brothers and sisters. Czasami jesteśmy bardzo zalęknieni, aby popatrzeć na rany naszych braci i sióstr. We become holier than the others. Jesteśmy świętsi niż inni są. Or pretend to be holier than the others. Albo udajemy, że jesteśmy świętsi niż oni. We deny that we also have our wounds. Zaprzeczamy temu, że również mamy swoje własne rany. And that's the reason why we do not look at the wounds of others, because we will be reminded of our own wounds. I właśnie dlatego nie chcemy patrzeć na rany naszych braci, bo to przypomniałoby nam o naszych własnych ranach. But what a beautiful experience in confession. The penitent, the minister, both wounded and both coming home. Cóż za przepiękne doświadczenie konfesjonału. Oboje, grzesznik i spowiednik, poranieni, ale razem wracają do domu. And we hope that was the ending of the story of the prodigal son. Moglibyśmy mieć nadzieję, że to kończy historię syna marnotrawnego. Every confessional should be the conclusion of that story. Każdy konfesjonał powinien być konkluzją tamtej historii. The wounded son or daughter and the wounded priest, both coming home to the Father. Poraniony brat czy poraniona siostra razem z poranionym kapłanem wracają do domu Ojca. As we come to confession ourselves, trusting in the compassion of God, let us be instruments of that compassion to our brothers and sisters. Kiedy chcemy doświadczyć sami Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia, przychodząc do konfesjonału, bądźmy i my przebaczający i miłosierni wobec tych, którzy przychodzą do nas. I end this reflection with a story, a personal story. Zakończę tę refleksję osobistą historią. 2 years ago, one of my professors in the seminary, he was an American Jesuit, asked if I could come to visit him. 2 lata temu profesor z seminarium amerykańskiego kolegium jezuitów spytał, czy mógłbym przyjechać i odwiedzić go. He taught us church history. Uczył nas historii Kościoła. He was dying. Umierał. So I went to the home for sick Jesuits. Udałem się do domu dla chorych jezuitów.
It was Black Saturday, Holy Saturday. To była Wielka Sobota. When I entered his room and he saw me, he started crying. Kiedy wszedłem do jego pokoju i zobaczył mnie, zaczął płakać. He was like a child, a baby. He was Zachowywał like się jak that. małe dziecko płaczące. I came close to him and I stroked his shoulders and said, Father, Podszedłem bliżej, poklepałem go, pogłaskałem po ramieniu. you will be okay, Father? Okay. Wszystko będzie dobrze, księże. And the nurse taking care of him told me whenever former students or friends visit, Father gets emotional. A pielęgniarka, która się nim opiekowała, powiedziała mi, za każdym razem jest to samo. Kiedy odwiedza go jeden z jego byłych studentów, przeżywa to bardzo emocjonalnie. When his crying had subsided, he started smiling. Gdy troszkę się uspokoił, zaczął się uśmiechać. And he looked at me with a beautiful smile. Spojrzał na mnie z przepięknym uśmiechem. And he said, Chito, that's how people call me. No, Chito. Powiedział do mnie Chito, Chito, tak się do mnie kiedyś Chito. zwracali. Chito, Chito. You used to sleep in my class. Spałeś podczas moich wykładów. I said, oh, so this is the reason why he called me. Powiedziałem sobie, to jest ten powód, dla którego mnie wezwał? Before he dies, he wants to tell me, you slept in my class. Huh? Zanim umrze, chce mi to powiedzieć, że spałem na jego wykładach? But it was true, he was right. I really slept in his class. Ale to była prawda, ja rzeczywiście spałem podczas jego wykładów. In fact, I slept better in his class than in my bedroom. W rzeczywistości spało mi się lepiej na tych wykładach niż w moim własnym łóżku. So I told him, Father, I'm sorry if I caused you problems when I was a seminarian. Powiedziałem, przepraszam księdza, że byłem powodem jakichkolwiek kłopotów podczas studiów. He said, no. I said, no problem. You did well in my class. To nie był problem, to nie przejmuj się tym, wszystko było dobrze. And then he said, but look at you. You are now a cardinal. Ale spójrz na siebie, jesteś teraz kardynałem. During the Easter Vigil, that was my meditation. What was God telling me through Father? W czasie Wigilii Paschalnej to był temat mojej medytacji. Co Bóg powiedział mi przez tego księdza? And the message that I got was, God was telling me, Chito, you are now a bishop, you are now a cardinal, do not be proud. Myślę, że to, co Bóg chciał mi powiedzieć przez to spotkanie, to było Chito, jesteś teraz biskupem, jesteś kardynałem, ale nigdy nie bądź pyszny, dumny. We know you. Znamy Cię. You just slept in class. To jesteś Ty, który spałeś na wykładach. You became a bishop and a cardinal because of God's mercy. Zostałeś biskupem i kardynałem tylko i wyłącznie z powodu Bożego miłosierdzia. And the mercy of many people like your professors. I dzięki życzliwości, łasce takich ludzi jak Twój profesor. That's why even now, because I am still teaching in the seminary, even now, when some of my students sleep, I don't get angry. Teraz ja jestem profesorem seminarium, ciągle uczę, ale nigdy nie złości mnie to, kiedy moi studenci śpią na moich wykładach. We are one family. Jesteśmy jedną rodziną. I see myself in them. Widzę samego siebie, gdy patrzę na nich.
Even during my homilies, if some people fall asleep, I do not get angry. Nawet kiedy głoszę homilię i niektórzy śpią, nie denerwuje mnie to. I understand them. Rozumiem ich. I did the same thing. Robiłem dokładnie to samo. One of the priests in Manila approached me Jeden z księży z Manili podszedł do mnie and asked me, he said, Your Eminence, when I was a seminarian, I slept also during lessons, during classes. Powiedział mi: Eminencjo, podczas moich studiów ja też spałem na wykładach. Do you think I can become a cardinal too? Sądzisz, że również mogę zostać kardynałem? That depends on God's mercy. Być może to zależy od Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. God can forgive us. Can we not forgive each other? Bóg umie nam przebaczyć. Czy my nie potrafilibyśmy przebaczać sobie nawzajem? Maybe the person that I cannot forgive is the person who is most similar to me. Może ta osoba, której nie potrafię przebaczyć, jest najbardziej podobna do mnie. Open your eyes. Otwórzcie swoje oczy. And if you see a brother in him and with the relationship, you will both come home. Jeśli zobaczysz w nim swojego brata, dostrzeżesz tę relację, obaj będziecie w stanie wrócić do domu. If there are priests here in the Diocese of Łódź who have not been talking to one another for many years, jeśli tak by się zdarzyło, że w archidiecezji łódzkiej są kapłani, którzy nie rozmawiali ze sobą przez wiele lat, I am begging you, błagam was, come home. wróćcie do domu. And tonight there is a big feast in the house of the Father. Dziś wieczorem jest wielkie przyjęcie w domu Ojca. I already smelled the dinner. Idąc tutaj poczułem zapach tego, co będziemy jeść. A feast will conclude this coming home and the Father will be very, very happy. To przyjęcie może być konkluzją naszego wspólnego powrotu do Ojca, a On będzie wtedy tylko po prostu szczęśliwy. Amen.